Gry chrześcijańskie mają szczególne miejsce na moim kanale. Wzbudzają krucjaty przeciw innowiercom lub potępiają katolicyzm. Za każdym razem dyskusja zjeżdża na ten temat, zamiast dotyczyć tej chujowej gry, którą ograłem. Dziś tytuł Katechumen. Co kurwa? Co to w ogóle znaczy? Aha, czyli katechumen oznacza katechumen. No ja powiem szczerze, myślałem, że katecheta, co bardziej by pasowało do akcji, które za chwilę zobaczycie. No ale okej, niech będzie katechumen. Ja będę mówić, że to jest katecheta, trudno. Katechumen oznacza osobę przygotowującą się do chrztu. Wiedział o tym ktoś? Jaki to ma związek z grą? Nie wiem. Dobra, chuj tam, lecimy z koksem. Gra wita nas epickim intrem, w którym jakiś brodacz ucieka przed Rzymianinem. Pomimo mojego kibicowania brodaczowi, ten debil potyka się na prostej drodze i mamy taką scenę. Ażby się chciało podłożyć swój wokal, na przykład szykuj się na drylowanie dupska przez centuriona, brodaczu. Brodacza ładują w jakieś lochy, a tam se szatan popierdala. Brodacz podnosi ręce i już w następnej scenie pisze jakiś list. Pojawia się szatan, list leci w górę. Przepraszam najmocniej, ale co się w tym intrze działo? To jakieś przypadkowo wybrane sceny zmontowane w całość? Katechumen zostało wyprodukowane w 2000 roku i jakimś przedziwnym trafem, no bo kurwa raczej nie boskim zrządzeniem losu, gra ominęła wszystkie branżowe czasopisma w Polsce. Tytuł jest typowym FPS-em, gdzie kierujemy jakimś bliżej nieokreślonym ciołkiem i walczymy z siłami zła. Ale nic nie przygotowało mnie na to, co zobaczyłem po odpaleniu tego łajna. Znajdujemy się w jakimś ogrodzie, szybko odnajdujemy jakieś tam pomieszczenie, a tam anioł się pokazuje, ale nie anioł, a anioł! Anioł Gabriel Brunejka-Pudzianowski, którego łapska są słusznych rozmiarów i który łaskawie obdarowuje nas mieczem, aby napierdalać złych centurionów. Powiem szczerze, że nawet jakbym nie chciał, to bym ten miecz wziął, bo anioł wygląda jakby mógł połamać mnie w najgrubszym miejscu. Okej, dawaj miecz i lecimy. Halo? Dawaj miecz, silnoręki. Dawaj kurwa ten miecz, bo czas goni. No nie da miecza. W akcie boskiej desperacji resetuje grę i próbuje ponownie, ale anioł ni chuj miecza oddać nie chce. Tutaj okazuje się, że trzeba użyć pewnego świętego sposobu, mianowicie przełączenia gry w tryb software. Wtedy anioł łaskawie odkleja łapska od miecza, a my wracamy do trybu glide. Katecheta bierze miecz i trzyma w dziwaczny sposób. Jednak ów miecz nie służy do tego, aby nim machać. Można z miecza strzelać, tudzież spuszczać z niego energię. Ostatnie zdanie, które wypowiedziałem, ma swój głębszy sens, ale o tym za chwilę. Katecheta strzela energią w Rzymian, którzy klękają. Nie no, kurwa poważnie? Klękają do miecza? Ja pierdolę, ta gra to prawdziwa katolicka produkcja. Klękaj do miecza, patafianie. Położę ci na twarzy mój miecz, powąchaj mój miecz. I tutaj musiałem sobie zrobić krótką przerwę. Ja rozumiem, że gra ma pokazywać wszelkie aspekty chrześcijaństwa, katolicyzmu, nawet te gorsze. No ale kurwa, naprawdę klękanie do miecza? Czy ktoś to w ogóle tetował? Nasz bohater oprócz strzelania energią ze swojego miecza i zmuszania do klękania do tegoż miecza, od czasu do czasu traci energię. Dzieje się to w przedziwnych sytuacjach, kiedy Rzymianie łapią go za ramiona. Energię można odnowić wpierdalając papirusy. Nie no, ja wiem, że coś jeść trzeba, ale papirusy? A każdy papirus po zebraniu da ci jakiś fragment Pisma Świętego. Toż to świetne! Radośnie pojąc Rzymian energią z mojego miecza, którzy tak ochoczo klękają po więcej, przechodzę do drugiego poziomu, a tam znowu anioł Gabriel Brunejka-Pudzianowski, który i tym razem miecza nie odda, chyba że użyjesz świętego trybu software. Na naszej drodze tym razem stają jakieś małe diabły, które ku mojej rozpaczy nie klękają do miecza. Ta wspaniała czynność jest zarezerwowana tylko dla ludzkich przeciwników.
co wydaje mi się logiczne. Okrutnie ziewając z nudów przechodzę kolejne poziomy, które są wypełnione szatańskim nasieniem. Diabły, gnomy, czorty, gnomy z wypiętą dupą gotowe na przyjęcie mojego miecza, minotaury, piekielne ogary i cała masa innego chujstwa, która ginie w radosny i niezobowiązujący sposób. Gra stara się uradować nas kolejnymi wariacjami naszego oręża, z których najgłupszy to chyba miecz maszynowy. Muszę przyznać, że nigdy nie sądziłem, że to powiem. Tak kurwa, miecz maszynowy strzelający energią. Tutaj zastanawia mnie, po chuj mu te miecze, skoro nie można nimi machać, tylko strzelać. Po jakimś czasie dostajesz lachę Mojżesza. Mojżesz miał chyba nieliche kompleksy, bo jego lacha jest nad wyraz długa i okazała. Pojawia się też miecz z gry Halo, czyli Energy Sword. Ja pierdolę, jest nawet miecz snajperski. Wszystko jednak nadaje się tylko do strzelania. Kurwa, to tak jakbyś grał w Call of Duty i zamiast strzelać musiałbyś walić wszystkich kolbą pistoletu. Zbierałbyś snajperki, karabiny, pistolety, ale i tak jedynie mógłbyś kolbą napierdalać jak jakiś oszołom. Dokładnie taki jest katechuman. Poziomy, ich konstrukcja to jakaś kpina. Wszystko jest do siebie podobne, każda ściana pod kątem 90 stopni. Jak trafisz na jakieś wypasione, unikalne modele, to cieszysz się jak babka z reklamy w TV, że opierdoliła tabletki na srakę. O, młoteczek i kowadełko. Czy mnie jeszcze gra zaskoczy? Czasami gra sili się na jakichś unikalnych przeciwników, na przykład lwy, które tylko minimalnie gorzej się poruszają i wyglądają niż te z Far Cry 4. Zasadniczo gra nie ma praktycznie celu. Przechodzisz jakieś dziwne obleśne plansze, strzelasz z miecza i w sumie nie wiadomo po co. Co jest celem tej gry? Gdzie idę? Jaki jest sens życia? Czy Bóg istnieje? Te pytania kłębiły mi się w głowie podczas wgrania w Katechumen. Ale były też inne, bardziej poważne pytania. Na przykład, czy spuściłem wodę w kiblu? Czy orężada na mojej komunii była pomarańczowa czy czerwona? Z tej gry wyziera skurwysyńsko-gigantyczna, monumentalna nuda i bezcelowość działania. Jak odwiedziłem w grze wymodelowane miasto, to jebłem ze śmiechu. Nie wiem, co mnie zmuszało, aby przejść dalej. Bóg? Szatan? Hare Krishna? A może latający potwór spaghetti? Ale szedłem dzielnie jak Mojżesz z lachą przez Morze Czerwone, siekając szatany, diabły i inne cuda, zbierając od silnorękich aniołów kolejne miecze. W końcu staję naprzeciw końcowego bossa, samego szatana, pana zniszczenia, gwiazdy zarannej antychrysta, diabła, biesa, Lucyfera, księcia ciemności, Belzebuba, upadłego anioła, kusiciela Beliala, lewiatana wielkiego smoka, króla babilońskiego, władcy Tyru, kusiciela, syna zatracenia, ojca kłamstwa, przechuj chuja nad najchujowsze chuje. Taki to boss czeka na końcu. Pierwsza próba pokonania szatana, pana zniszczenia, gwiazdy zarannej, antychrysta, diabła, biesa, Lucyfera, księcia ciemności, Belzebuba, upadłego anioła, kusiciela Beliala, lewiatana wielkiego smoka, króla babilońskiego, władcy Tyru, kusiciela, syna zatracenia, ojca kłamstwa, przechuj chuja nad najchujowsze chuje, niestety się nie powiodła, ponieważ po pokonaniu portal, do którego powinienem radośnie przehasać, otworzył się w powietrzu i dupa zbita. Szatan, pan zniszczenia. Gwiazda zaranna, antychryst, diabeł, bies, Lucyfer, książę ciemności, Belzebub, upadły anioł, kusiciel, Belial, lewiatan, wielki smok, król babiloński, władca Tyru, kusiciel, syn zatracenia, ojciec kłamstwa, przechuj chuj nad najchujowsze chuje. Przechytrzył mnie. Musiałem zmierzyć się z nim jeszcze raz. Tym razem portal otworzył się na prawidłowej wysokości i mogłem stawić czoła jego ostatecznej formie, która wyglądała identycznie jak forma poprzednia, ale chciałem być bardziej dramatyczny. W końcu wróg pada. Ja za swoje trudności zostałem obdarowany boskim intrem, tyranym chyba przez same niebiańskie anioły. Brodacz zostaje uwolniony przez jakiegoś paralityka z mieczem, co kurwa, jeśli okazuje się być moim bohaterem, to jest lekko żenujące. Przez całą grę strzelał z miecza, ale kajdany brodacza to już mieczem przetnie, no kurwa. Wychodzą na dwór, a tam akurat zjazd paralityków pokazujących jak walczyć na miecze i narazić się na śmieszność. Nagle pojawiają się anioły z trąbami i zjawia się chyba sam Bóg, albo Jezus lekko nieostry i rozmyty. Koniec. No kurwa jebana mać.
to ja się męczę, kończę to katolickie gówno, walczę z nudą zamiast grać w Dying Light czy coś, tyram po jakichś katakumbach jak jakiś debil i na koniec dostaję to? Jeszcze śmiali napisać, że to koniec tej bitwy? To kurwa będą inne? No nie życzę sobie innych bitew katechumena oglądać. Każdy, kto przyłożył łapsko do tego tytułu, powinien zapierdalać na świętej galerze, dowodzonej przez silnorękiego anioła i powinien przynajmniej raz na godzinę klękać do miecza, tudzież do wiosła. I na koniec takie moje przemyślenie. W latach 90. i później modnym stało się atakowanie gier Doom i Quake, które niby miały promować satanizm. Natomiast chrześcijańska gra Katechumen jest chyba najbardziej satanistyczną grą, w jaką grałem. Nie rozumiem tego, jak można być tak obłudnym. Z jednej strony atakować te gry za to, że promują satanizm, ale z drugiej strony robić dokładnie to samo. Przecież tutaj nie ma kurwa żadnej różnicy. Czy ktoś mógłby mi to wyjaśnić?